będę odpowiedzialny za prowadzenie spotkania. Jestem ekspertem z 15-letnim doświadczeniem programistycznym. Obecnie pracuję w firmie Remobi w roli Senior Full Stack Developera. Chciałem Państwu przedstawić pozostałych uczestników dyskusji. Pan Andrzej Ptasznik. Andrzeju, prosiłbym przedstawić się i powiedzieć coś o sobie. No, jestem z jednej strony wykładowcą, a z drugiej strony programistą, wdrożeniowcem, analitykiem. No, z racji P-Seriozy z długoletnim doświadczeniem. Główne moje dziedziny to ogólnie inżynieria danych. W tej chwili specjalizuję się w zagadnieniach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i zagadnień z tym związanych. Super, dzięki. Kolejną osobą niech będzie pan Michał Sitek. Cześć, tak jak Rafał przedstawił, nazywam się Michał Sitek, jestem obecnie senior software engineerem w sektorze bankowym w UK-u. Oprócz tego jestem wykładowcą na naszej uczelni, także tutaj też w paru różnych obszarach się poruszam. Do tego moje doświadczenie ogólnie to jest przede wszystkim backend, technologie .NET-owe, Microsoftowe, ale nie tylko .NET, bo i Node.js i wszelakie różne. I też trochę zajmuję się full stackiem, także po trochu mam doświadczenia ze wszystkimi dziedzinami programowania. Dzięki. Ostatnim prelegentem będzie pan Jacek Jabłonka. Jacku, powiedz coś o sobie. Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu dyskusyjnym. O mnie od 18 lat zajmuję się, jestem w branży IT, a od 12 lat pracuję jako konsultant informatyczny, głównie język Java. Od września 2018 roku zajmuję się wyłącznie przebranżowianiem osób na junior Java dewelopera. Obecnie entuzjasta nauczania maszynowego, samouk. Interesuje mnie nauczanie maszynowe od strony praktycznej, od strony matematycznej. Nie interesuje mnie prompt engineering z wykorzystaniem czatu GPT. Okej, super. No dobrze, to dziękujemy, że będziecie słuchać naszych ekspertów. Mam nadzieję, że nasza dyskusja będzie bardzo interesująca. Najpierw chciałbym rozpocząć naszą dyskusję od omówienia, jakie Waszym zdaniem będzie zapotrzebowanie na role programistyczne w ciągu najbliższych 5 lat. Jako pierwszy na to pytanie odpowie pan Andrzej. Akurat z rynkiem bezpośrednio już pracodawców w tym momencie jestem chyba najmniej związany, ale mogę powiedzieć moje obserwacje. Nie da się ukryć, jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, taką pieczęcią, która odciśnie się w najbliższych 5 latach, to będzie wszystko związane ze sztuczną inteligencją. I tutaj deweloperka nie może od tych zagadnień abstrahować, ponieważ wyraźnie widać trendy, które będą wymuszały, szczególnie na etapach frontendu, korzystanie z dobrodziejstw udostępnianych modeli sztucznej inteligencji. Mało tego, widzę też, że staje się to takim hasłem marketingowym, że w przedstawianiu różnych rozwiązań wypada pokazać, że gdzieś jest jakiś związek ze zdobyczami sztucznej inteligencji. Tak jak kiedyś internet przeobraził świat, jego życie i nasze zachowania, tak teraz jesteśmy już na progu tej kolejnej rewolucji, która po prostu powywraca wiele tych foteli. To jest takie moje w tym momencie na te najbliższe 5 lat. Deweloperka musi zaprzyjaźnić się z elementami sztucznej inteligencji. O, dzięki. A ty, Michał, co uważasz na ten temat? Cóż, myślę, że przede wszystkim jak ktoś śledzi różne fora programistyczne, to można zauważyć, że mówi się dużo o tym, że na przemian albo mamy Eldorado w IT, czyli mamy mnóstwo miejsc i mnóstwo rekrutacji otwartych, i druga strona medalu mówi ciągle, że mamy wielki kryzys, trudno jest znaleźć pracę. No i oczywiście prawda jak zawsze jest gdzieś po środku.
To, co jest moim zdaniem tutaj istotne, to to, że pracodawcy coraz mniej opłaca im się zatrudniać młodszych programistów, juniorów, bo ta przerwa pomiędzy dokonaniami sztucznej inteligencji, a tym, co potrafi zrobić junior developer, jest po prostu coraz mniejsza. Coraz więcej jest w stanie zrobić AI, no a juniorzy, którzy nie mają doświadczenia, no to nie można od nich oczekiwać tego, że już mają jakąś swoją wiedzę zdobytą. Dlatego to AI zabiera, to jest moim zdaniem prawda, że AI zabiera pozycję juniorom. Natomiast jak ktoś jest specjalistą w swojej branży, już midem i wyżej, to raczej nie ma co się obawiać o swoje stanowisko pracy. Mhm. Znaczy powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi właśnie o te stanowiska pracy, to w 2023 roku był problem z bankiem ze Stanów Zjednoczonych, który po prostu przestał inwestować na przykład w startupy. A jeśli chodzi o rynek polski, no to my jesteśmy nastawieni całkowicie na outsourcing. Powiedzmy w 98% jesteśmy nastawieni na outsourcing, czyli outsourcingujemy naszych programistów. W momencie, w którym bank amerykański przestał finansować i były różne problemy, to było dużo ciężej na przykład ze znalezieniem pracy w 2023 roku. Niektóre rekrutacje były zamykane, nawet osoba mogła przyjść na rozmowę rekrutacyjną i po prostu dowiadywała się, że niestety nie będzie prowadzona rekrutacja, ponieważ proces został wstrzymany, bo wiele projektów R&D to jest wytwarzanie najnowszego oprogramowania i w momencie, kiedy przestał być napływ finansowy właśnie z banku, który inwestował w startupy, jak również dużo firm było przerażonych wojną i być może tym, że Polska jest państwem frontowym, czyli jest blisko Ukrainy, to po prostu część inwestycji przeniósł do Rumunii i Bułgarii. W tym momencie oczywiście wszystko wraca, bo Polacy są jednymi z najlepszych deweloperów na świecie. Z tego co pamiętam rankingi, to są jeszcze Rosjanie i Chińczycy, więc 2024 rok jest dużo lepszy niż 2023, a 2023 był wstrzymaniem różnych, bym powiedział, rekrutacji, więc to nie do końca było związane z AI, tylko głównymi czynnikami był chyba strach moim zdaniem przed wojną. Tak, i dlatego po prostu te rekrutacje się wstrzymały. I tak w tym momencie, porównując rok 2018, to w Polsce, nie w innych krajach, bo w Rumunii jest cały czas bardzo dobrze, w Polsce jest koniec Eldorado, ale to wróci. Niech wojna się skończy, to wszystko wróci, a jeśli chodzi o właśnie ten wpływ AI, to największy ma moim zdaniem właśnie też na frontend, ponieważ jeśli chodzi o backend i rzeczy właśnie związane z security, to te czaty GPT popełniają błędy. Wiem, bo też korzystam każdego dnia, już programuję razem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, traktuję to bardziej jako Stack Overflow, czyli jako dodatkowe narzędzie. Tak, jako dodatkowe narzędzie, ale jeśli chodzi o frontend, to dużo bardziej pomaga. Tak, jako full stack senior developer to jestem w stanie dużo rzeczy więcej zrobić, takich, których po prostu nie byłem w stanie zrobić po stronie frontu. A jeśli chodzi o backend, to backend zawsze był związany z domeną, tak? Czyli backend to nie jest CRUD, to nie jest create, read, update, delete, tylko to jest coś więcej, to jest domena, często domena bardzo trudna, czyli domena bankowa, domena, tak jak ja pracowałem dla Hitachi Energy, to jest domena związana z transformatorami, to jest fizyka, no i z całym szacunkiem ChatGPT nie poradziłby sobie z zastąpieniem takiego inżyniera, który siedzi po stronie domeny. No dobrze, tutaj to była, bym powiedział, taki dodatek ode mnie. A ty, Jacku, co uważasz na ten temat? Moim zdaniem obecnie ciężko jest przewidzieć, co będzie za 5 lat i więcej, jeżeli chodzi o branżę oprogramowania. Niemniej jednak zacząłbym od zastanowienia się, jakie będą zagadnienia do rozwiązania w ciągu najbliższych 5 lat i dopiero na tej podstawie próbowałbym przewidzieć przyszłość programistów. No oczywiście, tak jak pan Andrzej powiedział, na chwilę obecną popularność zdobywa sztuczna inteligencja, a ja dodam do tego, że duże modele językowe, large language models, to wokół nich moim zdaniem będzie największe zapotrzebowanie na pracowników.
Tutaj celowo użyłem wyrazu pracownik, wrócę do tego później. LLM są podstawą dla AI, tak? Czyli dla tej sztucznej inteligencji. No i teraz osoba odpowiedzialna za tworzenie LLM to data scientist, ale teraz takie LLM trzeba będzie utrzymywać. Co przez to rozumiem? No model taki będzie musiał trafić na produkcję, przejść przez kilka ścieżek, na przykład testowanie, wdrożenie, utrzymanie, no i właśnie tym zajmują się MLOps, czyli Machine Learning Operation. No i MLOps jest to osoba, która zna się na programowaniu, data science oraz na zarządzaniu serwerami, tak? Czyli na których dostępne są te LLM. No i teraz wracając do tego pracownika, dlaczego zamiast programista? Moim zdaniem w najbliższej przyszłości odwróci się bieżący trend, gdzie osoby po bootcamp znają jako tako wybrany język programowania, ale nie mają wiedzy technicznej. Myślę, że nie wrócimy nawet do sytuacji sprzed boomu na programistów, gdzie programista to była osoba mająca solidne podstawy z dziedzin takich jak systemy operacyjne, sieci komputerowe, no i oczywiście wiedza matematyczna, tak? Za kilka lat będzie to osoba, która będzie miała wiedzę z wybranej dziedziny, na przykład lotnictwo, budownictwo i będzie sama w stanie napisać oprogramowanie z wykorzystaniem narzędzi AI, właśnie takich jak GitHub Copilot. Ja z tego na co dzień korzystam, uczę się nowego języka programowania Python. No i teraz ten GitHub Copilot będzie podpowiadał kod, będzie jednocześnie uczył nowego języka programowania oraz niezbędnych narzędzi. Oczywiście nie mam tu na myśli rozwiązań typu low-code, no-code, które testowałem 18 lat temu i się nie sprawdziły. I te generatory kodu po prostu tworzyły kod, który będzie ciężki w rozwoju, w utrzymaniu. Tak? No i podsumowując, moim zdaniem w ciągu najbliższych 5 lat będzie duże zapotrzebowanie na data scientist, którzy będą chętnie uczyć się nowych języków programowania i nowych narzędzi przy pomocy AI, sztucznej inteligencji. Niezbędni będą również MLOps, którzy będą wspierać tych data scientists w implementacji ich, uwaga, wizji matematycznych sztucznej inteligencji, silnej sztucznej inteligencji, ogólnej sztucznej inteligencji, czyli Artificial General Intelligence, tak, czyli to AGI. No i na koniec poniekąd uspokoi obecnych programistów, bo przecież ktoś będzie musiał utrzymywać i rozwijać bieżące oprogramowanie, systemy informatyczne, tak? Ale uwaga, natomiast kolejną rewolucją będą komputery kwantowe, tak jak dziś sztuczna inteligencja. No to ja tyle w tym temacie. Dziękuję. Tak, w ogóle jesteśmy w jakiejś okresie, gdzie rewolucja za rewolucją następuje. Takiego tempa to chyba ludzkość nie pamiętała, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. My w tym momencie, analizując te rzeczy, patrzymy na typy zadań programistycznych, jakie robiliśmy do tej pory. AI wymusi inne typy zadań, inne rodzaje zadań. W związku z tym raczej bardziej bym się spodziewał wzrostu zapotrzebowania, bo wiele systemów będzie się przeobrażało. Nie da się abstrahować od sztucznej inteligencji i to będzie wymagało potężnych nakładów. Wiecie, żadna tego typu przepowiednia. Kiedyś rolnictwo zatrudniało 90% populacji w dawnych czasach. Był wielki strach w latach 60., 70. przed robotyzacją, automatyzacją w fabrykach, procesach wytwórczych, bo to będzie powodowało gigantyczny kryzys światowy. Nie, nastąpią przeniesienia, przeobrażenia, czasami trzeba będzie się przemodelować, ale tak naprawdę też ja nie widzę zagrożenia. Ja może jestem optymistą, chyba jestem z tego znany, ale w takie kasandryczne spojrzenie tutaj nie widzę. Na pewno jesteśmy na etapie przeobrażenia. To tak bardzo trudno, bardzo zgadzam się tutaj z Jackiem, bardzo trudno powiedzieć, co będzie za 5 lat. Tutaj Rafał mówił o tej wspomaganiu czatem GPT czy Copilotem. To wszystko jest ok, tylko że te modele będą coraz bardziej rasowe, że tak powiem. One będą coraz węższe, dziedzinowe, które będą specyficzne zadania rozwiązywały, no powiedzmy to uczciwie, w sposób niedostępny na razie dla ludzi. Na ten poziom to wszystko prędzej czy później wyjdzie, ale to cały czas będzie taka warstwa asystencko-pomocnicza. Tutaj będą potrzebni ludzie, którzy będą tym wszystkim zarządzać, kierunkować, konfigurować i doprogramowywać. Także tutaj pewnie style programowania się zmienią, jakieś paradygmaty dojdą zdefiniowane nowe, ale myślę, że to nie jest koniec ery. O, tak, ja też się zgadzam z tym w 100%, że nie jest to koniec ery.
z tego powodu, że już dawno mieliśmy Oracle Formsy, mieliśmy Ładnie. SharePointa, koniec końców te rozwiązania działają kiepsko przy dużej skalowalności i jest potem decyzja biznesu, że trzeba to przepisać i wtedy jest praca dla programisty. Tak samo tutaj, jeżeli powiedzmy damy możliwość pracy, to jest bardzo taki dosyć znany przykład. Kiedyś na przykład w jakichś firmach wykorzystywali Excela i zaczęli go traktować jako aplikację. Ktoś się tam nauczył Visual Basic for Application, jakiś tam analityk i on tworzył po prostu aplikację. Potem się okazywało, że ta aplikacja przestaje działać. I koniec końców i tak trafiała do programisty jako rzecz do przepisania. Tak samo jeżeli tworzymy skalowalne i bardzo duże systemy oparte na SharePoint czy Oracle Forms, nie wiem w sumie, czy Oracle Forms już nie umarł, ale generalnie wszystko to było już wcześniej. To były aplikacje, które generowały CRUD. Dlaczego to teraz też tak wygląda? Ponieważ my oddzieliliśmy front od backendu. Kiedyś to wszystko też było razem i powiedzmy AI dużo lepiej sobie radzi na przykład z frontem, gdy dostaje konkretne informacje. Stwórz mi formatkę taką i taką, w której będą pola takie i takie. Ale na przykład od strony backendu, to na przykład sama się nie domyśli, że na przykład musisz użyć cancellation token, czym są wątki, jak blokować wątki przy save'ie i tak dalej, i tak dalej. Czyli stworzy nam aplikację taką, która umrze bez wsparcia doświadczonego dewelopera. Więc de facto to wszystko już wcześniej mieliśmy, tylko to było inaczej opakowane, to było low code, tak jak tutaj kolega jeden wspomniał, oparte o SharePointa, oparte o Oracle Formsy, więc dla mnie to nie jest jakieś tam wielkie wow. Jestem pod ogromnym oczywiście wrażeniem, że na przykład sztuczna inteligencja jest lepsza ode mnie ogólnie, ale na pewno jest gorsza ode mnie jako programista. Ale na przykład z fizyki ona posiada wiedzę średnią, tak? Ze wszystkiego posiada, jako pisarz powiedzmy to już raczej bym powiedział wiedzę kiepską, tak? Bo te książki pisane przez AI to są po prostu dramatyczne. Ale mimo wszystko... Na razie. Tak, ale nawet powiedzmy sobie, że za ileś lat to zostanie jakby poprawione, tak? Tylko chodzi mi o to, że wiele rzeczy już było wcześniej. Koniec końców, tutaj też Jacek wspomniał, że bez wiedzy domenowej, eksperckiej, kim jest tak naprawdę programista na przykład bankowy, tak jak tutaj kolega, tak? To nie jest tak, że on sobie klika w C-Sharpie i to jest jego praca. Jego praca, jeśli chodzi o bycie programistą, to jest pewnie około 5-10% wytwarzania oprogramowania, a 90% to jest myślenie, zastanawianie się nad domeną, jak stworzyć domenę. My wiele razy tak naprawdę zmieniamy koncepcję. Mamy na przykład różne paterny. Mamy paterny serwis repozytory, jak również schodzimy do DDD i ciągle się zastanawiamy, co zrobić, żeby nasz kod był optymalny. Czasami z monolitu przechodzimy na mikroserwisy. To nie jest tak, że my jako ludzie jesteśmy kiepscy. Jesteśmy właśnie wybitni, bo my bardzo dużo rzeczy, do wielu rzeczy używamy mózgu i zastanawiamy się i my ciągle zmieniamy. Nasza pierwsza wersja może nie być doskonała, ale my ciągle zmieniamy to, udoskonalamy. Więc wydaje mi się, że w tym momencie jest to trochę taki, bym powiedział, przerost formy nad treścią, jeśli chodzi głównie o backend, a zrobienie CRUD'a to mieliśmy już dawno Oracle Formsy i mieliśmy SharePointa. Kiedyś tak naprawdę były WinFormsy, gdzie też było dużo łatwiej, bo tylko przerzucałeś formatki na aplikację i dodawałeś jakiś tam przycisk, tak? Dużo łatwiej się robiło właśnie w WinFormsach, w ASP.NET niż jakby obecnie. No dobrze, ale jak już poruszamy taki temat, to co sądzicie, co będzie za 10 lat? I tutaj bym poprosił jako pierwszego pana Michała. Więc tak jak ciężko jest przewidzieć, co będzie, jakie będzie zapotrzebowanie za 5 lat, to za 10 lat to jeszcze 2 razy albo nawet i 4 razy trudniej jest cokolwiek przewidzieć.
No niestety tak to wygląda, jak się próbujemy zabawić we wróżbitów. No jedyne, co możemy zrobić, to popatrzeć, jak historia w przeszłości wyglądała, jak te wszystkie rewolucje przebiegały i próbować wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. No AI to nie jest pierwsza i nie jest na pewno ostatnia rewolucja. Tak jak Jacek wspominał, czeka już na nas na horyzoncie rewolucja kwantowa, więc jak tylko komputery kwantowe wejdą w użycie, to zupełnie nowa branża programistów, zupełnie inny sposób programowania będzie potrzebny w firmach i będą potrzebni specjaliści pierwszego roku, jak tylko się pojawi ta technologia komercyjnie, to już będą potrzebni programiści z 5-letnim doświadczeniem, tak jak to często jest na różnych ofertach. I cóż, ciężko powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało za 10 lat. Są momenty lepsze, są momenty gorsze. Tak jak Rafał wspominał, w zeszłym roku było trochę gorzej ze względu na różne polityczne sytuacje, jakie się działy w Europie. No ale w tym roku już jest trochę lepiej pod tym względem. Teraz z kolei się obawiamy, że AI nam zabierze pracę, ale tak jak już przedyskutowaliśmy, wcale tak do końca nie wygląda, bo przecież po prostu zmieni się forma obowiązków programisty. To nie jest tak, że nagle nie będzie potrzebne w ogóle zatrudnianie programistów, po prostu trzeba będzie zatrudniać innych specjalistów, innych pracowników, może już niekoniecznie programistów. No i myślę, że właśnie w tym kierunku zmierza rynek, to znaczy w kierunku nieznanym, tak? Nie wiemy, co będzie dokładnie potrzebne za 10 lat. No jedyne, co wydaje mi się, że jest w miarę pewne, to że na pewno będzie zapotrzebowanie na jakichś specjalistów, na specjalistów od ówczesnych technologii, tak? Czyli to, co za 10 lat będzie wiodącą technologią, na to będzie zapotrzebowanie na rynku pracy i do tego będą zatrudniani specjaliści. No dzięki. No tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę na data science, tak? To jest zupełnie nowy kierunek, który jest od, nie wiem, roku czy 2 lat dopiero na rynku, czy nawet może w sumie 3-4. I to są osoby, które są związane z AI, tak? Więc jeżeli będzie dalszy rozwój, to po prostu powstaną nowe kierunki, ale koniec końców, tak jak właśnie dyskutujemy, jeżeli aplikacja będzie niewydajna, to zawsze człowiek będzie musiał to naprawić. Ja jestem zdania, że te role programistyczne, one nie znikną, tylko po prostu przechodzimy jeszcze raz przez Oracle Formsy i SharePointa. No dobrze, a panie Andrzeju, a pan co sądzi? Ja może wrócę się. W latach 50. wieku ubiegłego grupy mądrych ludzi, między innymi wokół Alana Turinga, zachwycona tym, że zaczyna się rewolucja komputerowa, a te komputery liczą tak szybko, że żaden człowiek nie nadąży, przewidywała, że w ciągu dekady programy komputerowe dorównają sprawności ludzkiemu mózgowi. Co z tego się stało, to wiemy. Później był okres wielkiego rozczarowania, bo się okazało, że pewna idea nie może być zrealizowana. Ja myślę, że taki poziom bezpieczeństwa nam, ludziom, gwarantują 3 cechy. Intuicja, fantazja i polot. Na razie nie widać śladu, żeby sztuczna inteligencja weszła w takie aspekty, a przecież tworzenie aplikacji, tak, czy wykonywanie różnych rzeczy to nie tylko powtarzanie. To także wchodzenie z nowymi rozwiązaniami, nowymi pomysłami i tutaj właśnie ten polot, fantazja i takie zdolności twórcze, tutaj myślę, że warstwa ludzka jest zabezpieczona. Zwrócę wam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Lada moment, tutaj bardzo fajnie wspomniane były komputery kwantowe, ale niedługo taka uwaga medialna skieruje się w stronę robotów humanoidalnych, bo to się zaczyna solidnie rozwijać. Jest już wiele przykładów pracy nad ludzką twarzą, mimiką, ekspresją, chociażby projekt Sophie czy Ameka. I to wszystko no, niedługo też będzie jakby boczną dziedziną. Tam też specjaliści z zakresu właśnie dziedzin informatycznych będą niezbędni i potrzebni.
a to jest dziedzina, jak dojdzie do takiego chociażby śladu zastosowania komercyjnego, no to po prostu pójdzie jak burza. Wiecie, AI w tej chwili ma dwa motory, a właściwie jeden podstawowy motor. Wizja tego biznesowego tortu, którego wszyscy się spodziewają, który sztuczna inteligencja przyniesie. Stąd nakłady zarówno w sensie finansowym, jak i potencjału ludzkiego, który w tę stronę się kieruje. To da jakiś efekt, tak? Jeżeli przejdzie, że tak powiem, wizja tortu biznesowego w stronę humanoidalnych robotów, a na pewno ten kierunek będzie się rozwijał, to tam znów będzie potężne jakby pole zastosowań. I do pracy. Oczywiście. Automatyka. To znaczy tak, robot humanoidalny zaniesie mój kubek po kawie do zmywarki, ale nad jego, że tak powiem, pracą, zasadami, utrzymanie tych chmurowych systemów, to trzeba będzie patrzeć. Mało tego, bardzo fajnie wspomniane były te duże modele językowe. Przecież one otworzyły ten interfejs. Już nie zera i jedynki, czy kolejne jakby warstwy języków programowania, tylko zaczynamy się z dowolnym urządzeniem, które ma ten interfejs, posługiwać potocznym, naturalnym językiem. Sposób zrozumienia treści jest rewelacyjny. Będziemy rozmawiać z lodówką, ekspresem dokawym, każdym urządzeniem, które oczywiście zaimplementuje moduł językowy, a to stanie się niedługo po prostu powszechne. Znów będzie tu mnóstwo roboty. Także tych pól, płaszczyzn rozwija się sporo. Mhm. Wracając do tej fantazji, Albert Einstein, oczywiście nie jestem w 100% pewien, czy dobrze go cytuję, ale stwierdził kiedyś, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, ponieważ wiedza jest skończona. To tak naprawdę zasugerował Pan właśnie swoimi słowami Alberta Einsteina. Jacku, a Ty co powiesz na ten temat? No, na pewno jest jeszcze trudniej przewidzieć niż te 5 lat, ale tak pół żartem, pół serio, to należałoby spojrzeć na filmy sci-fi, które poniekąd wskazują trendy, które stają się naszą rzeczywistością, tak? Na przykład do Star Trek używano przenośnych, małych, płaskich ekranów do zarządzania statkiem i całą misją, tak? Dziś małe dzieci same potrafią włączyć sobie bajkę na tablecie, czyli przenośnym ekranie, tak? Ale a propos programistów, to moim zdaniem za 10-15 lat programiści będą tworzyć nieszablonowy kod źródłowy, który będzie przekładał się na nim unikalne oprogramowanie. W odróżnieniu od większości kodu i oprogramowania, które zostało stworzone wyłącznie przez sztuczną inteligencję, jest powtarzalne, tak? I trzeba je poprawić. No i też tutaj jak będą pracowali programiści, no to też mi się przypomina kolejny film Her, w którym to główny bohater pracuje w firmie, w której pisze listy do różnych osób. Używa do tego głosu. Wspomagany jest sztuczną inteligencją, która wie wszystko o sobie, do której jest pisany list, idealny list, tak? AI przetwarza mowę na tekst, który pojawia się na ekranie monitora we właściwym miejscu i we właściwej formie, tak? Więc ja bym tak powróżył, jeżeli chodzi o przyszłość, opierał się na tych filmach sci-fi, one naprawdę pokazują przyszłość. Dziękuję. Ja, przepraszam, wrócę. Zasada jest prosta. Żeby coś wykonać czy wymyśleć, najpierw trzeba sobie wyobrazić. Właśnie dlatego tutaj sci-fi, ja powołuję się na to studentom, że patrzcie na tego typu książki czy filmy, bo tam widzicie kierunki rozwoju. No tak, bo generalnie inżynierowie często i bym powiedział działy R&D muszą znaleźć tak naprawdę taką, bym powiedział, na czym się wzorować, tak? Inspiracje. I oni po prostu też oglądają filmy, czytają książki i tak naprawdę działy R&D też idą w tym samym kierunku, tak? Czyli po prostu interesują się czymś i próbują podobne rzeczy zrealizować, bo wtedy uważały, że coś jest cool i chcą, żeby po prostu to istniało. No dobrze, chciałbym jeszcze przejść właśnie do kolejnego tematu. Jakie umiejętności będą potrzebne za 5 lat? Oczywiście część rzeczy już poruszyliśmy, ale można tak pokrótce jakby to podsumować, tak? Michale, jako pierwszy będziesz Ty.
Jasne. Jeśli chodzi o umiejętności, ja to sobie tak wyobrażam, że tak jak już wspomnieliśmy to po trochu, czyli że będzie potrzebna ta coraz węższa specjalizacja zarówno ze strony AI, które będzie zamiast takim ogólnym tym transformerem tekstu, w jaki sposób się z nami komunikuje, przejdzie do modeli, które będą wyrafinowane konkretnie pod jakieś specjalizacje. I to też tak samo będzie szło w stronę programistów, tak? Tak jak są potrzebni programiści, którzy są w stanie spojrzeć na cały system odgórnie, czy tacy bardziej architekci oprogramowania. To jest, myślę, coś, nad czym jeszcze AI nie jest w stanie sobie poradzić. No tak jak sobie możemy pomyśleć nad zoomowaniem, nad takim przybliżaniem sobie kodu, jak spojrzymy na pojedynczą funkcję, gdzie trzeba zaimplementować jakiś algorytm, no to tam sobie AI radzi świetnie, bo tych przykładów algorytmów jest mnóstwo w jakichś różnych otwartych źródłach kodu, czy na GitHubie, czy na innych stronach. I tworzenie takich pojedynczych algorytmów to już w zasadzie programiści się tym nie zajmują prawie w ogóle, bo albo im to AI zrobi, albo już i tak istnieje biblioteka, która to od 10 lat implementuje. To, co obecnie robią programiści, no to oni są o krok wyżej, czyli oni łączą te algorytmy ze sobą i tworzą całe funkcjonalności i na podstawie tych funkcjonalności jest budowany jakiś system. I AI już z tym sobie radzi trochę gorzej, bo nie jest w stanie w 100% zrozumieć otoczenia biznesowego, też otoczenia technicznego, jak ze sobą rozmawiają różne komponenty naszego systemu. Jeszcze nie ma aż tak dużego kontekstu, nie jest sobie w stanie pomieścić całego kontekstu jakiegoś skomplikowanego systemu po to, żeby móc zaplanować pracę, w jaki sposób połączyć ze sobą konkretne klocki, żeby to działało. Natomiast no, oczywiście AI jest z roku na rok coraz lepsze, więc już dojdzie do takiego momentu, w którym AI będzie w stanie bez problemu tworzyć jakieś pojedyncze funkcjonalności i wtedy również ta bariera się o poziom wyżej przesunie i już programista nie będzie kodował pojedynczych funkcjonalności, bo będzie to robiło za niego AI, a programista już będzie spajał te funkcjonalności w całe systemy i to będzie coś, nad czym AI nie będzie sobie w stanie poradzić, bo tak długo jak klienci nie są w stanie sprecyzować swoich wymagań, to tak długo będzie potrzebny programista, który te wymagania klienta przetłumaczy no, albo na kod, jakiś język programistyczny, albo na odpowiednie prompty do AI. To, z jakiego narzędzia korzysta programista, to już jest jego inwencja twórcza. Zgadza się. Moim zdaniem to też jest taki duży problem, czyli mamy na przykład klienta, który ma jakieś oczekiwania i czasami trzeba mu pomóc zrozumieć tak naprawdę, czego on oczekuje, bo może on oczekiwać zupełnie czego innego niż powiedzmy powiedział, tak? Więc są też metodologie Scrum, tak? Czyli przy wytwarzaniu kodu co 2 tygodnie jest demo i trzeba pokazywać, jak aplikacja rośnie, jak aplikacja się zmienia i czy klient nadal chce daną aplikację, czy chciałby coś zmienić, tak? Po to powstały też te metodologie, tak zwane scrumowe, żeby po prostu klient wiedział na końcu, co otrzyma, bo kiedyś tworzyło się też aplikacje i klient był czasami przerażony tym, co otrzymał, a Scrum tak naprawdę rozwiązuje ten problem, bo robimy demo dla klienta, czy to jest klient wewnętrzny, czy to jest klient zewnętrzny. No dobrze, a teraz ty, Jacku, na to samo pytanie. Najważniejszą moim zdaniem umiejętnością będzie elastyczność i adaptacja do nieustannie zmieniających się warunków branży oprogramowania. Troszeczkę już o tym powiedzieliśmy, czyli widzimy, co zmieniła sztuczna inteligencja. Ja się powtórzę, czekają nas komputery kwantowe, to będzie rewolucja. Kolejną umiejętnością będzie, a w zasadzie jest już potrzebna, umiejętność korzystania z tych narzędzi AI wspomagających pracę programistów. Wspomniałem, że ja korzystam z Copilota i już sobie nie wyobrażam innej pracy jak z takim asystentem. Ale dodałbym, że programista będzie musiał stać się menedżerem własnych projektów oraz będzie musiał zadbać o własną markę osobistą. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli utrzyma się model
pracy zdalnej oraz trend zatrudniania programistów, w którym to programista pracuje przez określony czas, na przykład 7 dni nad niewielkim fragmentem oprogramowania systemu informatycznego, bo taki model pracy można zobaczyć właśnie już w projektach typu open source, gdzie ludzie z całego świata mają mniejszy lub większy wkład pracy w jakieś oprogramowanie. No i uwaga, duże korporacje informatyczne dostrzegają bardzo duże oszczędności i potencjał z takiej formy zatrudnienia. Może obecnie zwolnienia wynikają nie tylko z powodu AI, ale może są właśnie podyktowane chęcią zmiany formy zatrudnienia programistów, tak? Czyli przejście na ten inny model. No i w tej sytuacji, powtórzę się, programista będzie musiał stać się menedżerem własnych projektów oraz własnej marki osobistej, tak? Czyli on będzie musiał sobie zdobyć te projekty. No mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat pojawią się programiści, którzy będą znali wybrany język programowania i będą posiadali wiedzę z IT. To już wspominałem, że jest tym ciężko. Niestety w pracy z moimi uczniami dostrzegam takie braki właśnie podstawowej wiedzy o systemach operacyjnych, sieciach komputerowych, no i nie wspominając o wiedzy matematycznej, tak? No ale teraz dlaczego ta znajomość tych elementów ze świata IT jest taka istotna? No bez wnikania w szczegóły techniczne. W niedalekiej przyszłości ilość urządzeń, które będą potrzebowały dostępu do internetu, czyli IoT, może spowodować, że obecne rozwiązania mogą nie obsłużyć tylu urządzeń. No i ktoś będzie musiał wiedzieć, jak taki problem rozwiązać, wdrożyć na produkcję, do życia codziennego. No i tu będzie potrzebna szeroko pojęta wiedza z sieci komputerowych, tak? Wracając do systemów operacyjnych, obecnie sprytnie adaptują się do nowych urządzeń, na przykład smartfony, tak, oraz nowych interfejsów użytkownika, na przykład ekran dotykowy, ale już teraz dostrzega się potrzeby zmiany sposobu myślenia w tym obszarze. No i co z urządzeniami wszczepianymi w ludzki mózg, na przykład Neuralink od Ilona Muska? Tutaj będzie potrzebny jakiś system operacyjny, jakiś interfejs użytkownika, jakaś komunikacja sieciowa, tak? I znowu podkreślę, komputery kwantowe zrobią gigantyczną rewolucję, ale podsumowując, moim zdaniem w ciągu najbliższych 5 lat programista będzie musiał elastycznie dostosowywać się do zmieniających warunków branży oprogramowania, no i będzie musiał zadbać o własną markę osobistą i własne projekty. No i wiedza na temat systemów operacyjnych i sieci komputerowych będzie niezbędna. Także dziękuję. Dzięki. A ty, Andrzeju, co uważasz? No, dla mnie bardzo, bardzo zgadzam się z tym, co tutaj przed chwilą powiedział Jacek. Fundament jest podstawą, po to jest cykl edukacyjny, żeby ułożyć fundament. Natomiast to, co będzie takim wyróżnikiem współczesnego pracownika, ja się tej nomenklatury tej uczepię, to umiejętność zdobywania nowych zasobów, umiejętności, wiedzy i umiejętności. Czyli dochodzimy do elastyczności, tak? Dokładnie to. Znów ta rewolucja od momentu, kiedy pamiętanie pewnych rzeczy umożliwiało produktywne wykonywanie zadań, a niepamiętanie czasami drobnego elementu wstrzymywało, trzeba było zdobyć pozycję, gdzie to było opisane, zaznajomić się. Internet ten czas skrócił do niezbędnego researchu, a teraz kolejni asystenci AI-owi skracają jeszcze ten czas bez produktywności. Czyli możemy się posiłkować takimi solidnymi półproduktami, ale jeszcze raz, jako ludzie w tych dziedzinach informatycznych, tutaj padało wiele rzeczy, nie jesteśmy zagrożeni. Musimy się dostosować, elastycznie zmienić podejście. Często będziemy przesuwani na inne zakresy i tutaj to, co chyba, nie wiem, Michał powiedział, programista pracuje na wyższym piętrze. Kiedyś zaczynał od zer jedynek, potem wszedł w assemblery, języki trzeciej generacji, deklaratywne. Teraz wchodzi na wyższe piętro, czyli większy wysiłek na merytorykę zadania, a nie na technikalia. Do tego to zmierza, tak? Odcinamy się od pewnych szczegółów dzięki temu, co wymyśliliśmy, ale zaczynamy budować na wyższym piętrze. Także może to wynika z mojego genetycznego błędu, jestem optymistą, ale widzę to naprawdę w barwach dobrych, aczkolwiek będzie to inne. Na pewno przeobrażenie. No dobrze. Wiecie co, może ja bym połączył ostatnie jakby pytanie, czyli jak wyobrażacie sobie edukację za 5 i 10 lat, tak? Czyli od razu jakby
jakbyśmy opowiedzieli po prostu pokrótce, jak sobie wyobrażamy edukację za 5 i 10 lat. I niech będzie teraz jako pierwszy pan Andrzej. Chciałbym doczekać, ale ponieważ nie mam innych zajęć na boku, to zakładam, że doczekam. I bardzo mnie cieszy ta wizja, bo znów właśnie z tego względu, że zmienia się otoczenie, musi zmieniać się podejście, ten model edukacyjny. Bo jest tak, albo potraktujemy AI i asystentów jako wrogów i będziemy bezproduktywnie marnowali czas, żeby sprawdzić, czy przypadkiem student, uczeń gdzieś nie posiłkował się jakimś asystentem, albo wykorzystamy ich, żeby móc z tymi naszymi uczniami, studentami wejść piętro wyżej. Bo również tak jak przy wykonywaniu pracy informatyka, nazwijmy to umownie, tak samo w procesie dydaktycznym możemy tutaj zdecydowanie skorzystać z pomocy. Ja ostatnio może tylko jedną rzecz, taki drobiazg, ale akurat kiedyś mi wpadł do głowy, a potem go wykonałem. Przecież AI pozwala nam tworzyć materiały dydaktyczne, które nie istniały. Ja zrobiłem taki przykład, wygenerowałem obrazy na ten sam temat, generowane w różnych, w stylu impresjonistycznym, w stylu Monet, w stylu Van Gogha, w stylu El Greco, w stylu Salvadora Dali. Słuchajcie, tak kapitalny materiał dydaktyczny dla kogoś, kto naucza plastyki, podejścia, stylów, bo on ma spojrzenie na to samo przez różne podejścia, różne style. Takiego materiału nie było. Tak? Jesteśmy w stanie wygenerować, stworzyć rzeczy, których do tej pory nie było. Mało tego, wiedząc, że uczeń, student może posiłkować się sztuczną inteligencją, może dostawać trudniejsze zadania, czyli zadania piętro wyżej, bo on ma wsparcie, żeby te podstawy dowiedzieć się, czy dostanie szybko przykład, który może wykorzystać. Niesamowicie ważna rzecz. Jak najwięcej zadań grupowych, jak najwięcej kooperacji, współdziałania. To jest chyba taki jeden z podstawowych elementów, mniej związanych już ze sztuczną inteligencją, ale nie wolno teraz, gdy ta era następuje, pozwolić na taką atomizację, tak? Żeby jednak ci specjaliści się separowali totalnie. Współdziałanie będzie jedną z największych sił tego przyszłego działania. Tyle. No dobrze, Jacku, a ty co uważasz? Ja uważam, że świat edukacji na dzień dzisiejszy to już przeszedł rewolucję i już nigdy nie będzie taki, jak go znaliśmy do tej pory. Rewolucja moim zdaniem dotyczy wprowadzenia multimodal Large Language Models od OpenAI, czyli teraz ten chat GPT-4o oraz projekt Astra od Google, tak? Wspomniane rozwiązania pozwalają na interakcję z AI za pomocą głosu, wideo i tekstu, a do tej pory był tylko tekst. No i właśnie, co w tym takiego niezwykłego? No oba modele językowe tej sztucznej inteligencji wchodzą w interakcję z człowiekiem prawie tak naturalnie, jak człowiek z drugim człowiekiem. No i otwiera to ogromne możliwości do edukacji. No i uwaga, wirtualny nauczyciel stał się z rzeczywistością, tak? To nie jest ta pineska z Worda, tylko to już jest coś prawdziwego. No i do tego na rynku jest dostępne urządzenie AI Pin, które można nosić w kieszeni marynarki, jest niewielkich rozmiarów. Posiada wbudowany mikrofon, kamerę oraz komunikację sieciową, a wszystko to jest napędzane przez AI. A do czego dążę? Obecnie można z tym urządzeniem dosłownie iść ulicą i uczyć się otaczającego nas świata bez konieczności zaglądania do książek ani wyszukiwania tekstowego w wyszukiwarce internetowej, tak? No i moim zdaniem za 5 lat każdy będzie mógł kupić, mieć za darmo wirtualnego nauczyciela, tak? Czyli odpowiednik obecnych kursów online i który to nauczyciel będzie znał albo konkretny obszar wiedzy, na przykład biologia, programowanie, albo będzie wiedział, tak jak nauczyciel na przykład najmłodszych klas szkoły podstawowej, który ma wiedzę z każdej dziedziny, tak, historia, muzyka, no będzie do wyboru. No, pan Andrzej jest optymistą, ja niestety w kwestii zmian w edukacji w najbliższych latach widzę niepokojące trendy i zjawiska. Przedstawię pokrótce, myślę, że moją odpowiedzią na te trendy w edukacji za 5 lat będą sposoby na rozwiązanie tych niepokojących zjawisk, tak? Widzę, jak wiele osób jest przytłoczonych ogromem dostępnej wiedzy i możliwości ścieżek rozwoju, tak? I nie chodzi mi tutaj tylko o branżę IT, a w szczególności branżę oprogramowania. Te same zjawiska widać w innych branżach, na przykład motoryzacyjnej, budowlanej.
No ale mam nadzieję, że równolegle z trendem wirtualnych nauczycieli wróci do łask instytucja mistrza i mentora, gdzie tak jak dawniej uczeń zdobywał wiedzę od mistrza. Obecnie dostrzegam ogromne zapotrzebowanie na tego typu zdobywanie wiedzy, można powiedzieć, bo siedzę w tym, tak? Mistrz i mentor przeszedł pewną ścieżkę i wie, co trzeba zrobić, aby działać w konkretnym zawodzie, a dzięki temu uczeń nie będzie pozostawiony sam sobie, tak? I szybciej osiągnie tę ścieżkę. No, innym niepokojącym zjawiskiem jest zdobywanie kolejnych certyfikatów branżowych bez praktycznego doświadczenia. Na rynku jest ogrom platform udostępniających kursy online oraz wystawiających certyfikaty, jak ja to mówię, za wysłuchanie kursu online, tak? Moim zdaniem zamiast kolejnego szablonowego kursu online z certyfikatem, firmy poszukujące nowych pracowników powinny udostępnić swoje zadania, projekty do zrealizowania w formie właśnie kursu, które mogą wykonać zainteresowane osoby. Oczywiście z zachowaniem pełnych danych firmy i poszanowaniem włożonej pracy osoby, tak, która uczestniczyła w tej formie. Są już takie platformy. No i jeżeli chodzi, jak to będzie za 15 lat, no to teraz powracając do Neuralinka od Ilona Muska, no to będziemy mieli coś zainstalowane w mózgu, będzie można wgrać dowolny obszar wiedzy do implantu, który będzie rozszerzał możliwości ludzkiego mózgu, tak? No i taki wgrany obszar wiedzy po jakimś czasie utrwali się w ludzkim mózgu i w jego miejsce będzie można wgrać nowy obszar do przyswojenia, tak? Mam nadzieję jednak, że za te 10-15 lat lepiej poznamy możliwości ludzkiego mózgu i takie implanty nie będą służyły do wgrywania wiedzy, chociaż Matrixa każdy widział, ale będą pomagały chorym ludziom, na przykład niewidomym lub niesłyszącym. To tyle. Dziękuję. Ja jedną uwagę odnośnie zagrożeń. Jeżeli potrafimy zagrożenia nazwać i opisać, one powoli przestają być groźne, bo będziemy właśnie je w jakiś sposób mogli neutralizować. Zgadzam się z tymi zagrożeniami, tylko mój optymizm zakłada, że z tym sobie poradzimy. Bardzo dobrze. Ja tylko powiem tyle, że jeśli chodzi o samą edukację, to jeśli chodzi generalnie o edukację polską, tak, bo ciężej mi się wypowiedzieć o inne kraje, to jeśli chodzi o studia, to studia są zawsze na bardzo wysokim poziomie i dlatego Polacy są naprawdę świetnymi specjalistami. Ale jeśli chodzi o edukację jakby do 18 roku życia, to ona przez wiele lat się nie zmieniła. I pytanie jest tak naprawdę, czy ona tak naprawdę się zmieni, ponieważ to ministerstwo powinno podjąć decyzję odnośnie używania na przykład ChatGPT, ponieważ rozwiązania typu nauka języków, tak, wchodzą, więc teoretycznie moglibyśmy uczyć się, młodzież mogłaby się uczyć języków bez potrzeby używania do tego nauczycieli, tak, ponieważ oni mają ChatGPT i tego typu rozwiązania coraz lepiej radzą sobie właśnie z nauką języków i wydaje mi się, że teoretycznie to powinna być duża zmiana. Pytanie po prostu, jak Polska na to zareaguje i jak zareaguje na to Unia Europejska, ponieważ oprócz pewnych rzeczy technologicznych wchodzi też czasami polityka. I jeżeli będzie decyzja na przykład na ochronę ludzi przed AI, bo może być sytuacja taka, że Unia Europejska zabroni pewnych rzeczy, jak zauważy, że AI stanowi pewne zagrożenie. Ja mówię nawet o sytuacji takiej, jeżeli w Polsce w sklepach niektórych są kasy samoobsługowe, to ludzie coraz częściej mówią o sytuacji, w której sklepy, które mają te kasy samoobsługowe, powinny zostać opodatkowane, ponieważ kasa samoobsługowa zabiera miejsce człowiekowi, tak? Ona jest dużo tańsza niż człowiek. Przez to duże korporacje i hipermarkety mogą windować niższe po prostu ceny niż zwykły sklep, który stoi obok, który zatrudnia 1-2 pracowników, ponieważ oni nie zatrudniają tych pracowników. I bardzo jest ciężko przewidzieć tak naprawdę przyszłość i rozwój edukacji, ponieważ może dojść do sytuacji takiej, w której Unia Europejska dojdzie do wniosku, że pewne rzeczy zostaną jakby zablokowane. Dodatkowo ciężko stwierdzić, czy edukacja bardzo się zmieni, czy politycy dojdą do wniosku, że warto byłoby korzystać z wirtualnego nauczyciela w szkole, co ja uważam, że tak powinno być, ale polityka to polityka, tak? No dobrze, niech jeszcze tutaj właśnie Michał odpowie na to samo pytanie.
Cóż, no jeśli chodzi o edukację, ciężko mi się tutaj nie powtarzać po przedmówcach, natomiast no ja widzę oczywiście obie strony medalu. To co się dzieje na rynku i na świecie, to jest zarówno mega usprawnienie, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, do specjalistów w postaci właśnie sztucznej inteligencji, no ale to też są pewne zagrożenia. Z perspektywy wykładowcy, generowanie przykładów to jest chyba moim zdaniem najlepsze zastosowanie na ten moment sztucznej inteligencji. W momencie, gdy przygotowuję slajdy, żeby opowiedzieć o jakimś koncepcie, coś wyjaśnić, to nie muszę sam wymyślać jakichś przykładów, które potrafią zobrazować ten koncept, tylko za to generowanie przykładów to deleguję to zadanie właśnie czatowi GPT na przykład i radzi sobie z tym bardzo dobrze, zwłaszcza na tym niższym poziomie, na tym poziomie pojedynczych, wąskich konceptów. Więc tutaj to jest dla mnie bardzo dobre narzędzie do zwiększenia efektywności, tak, no bo nie muszę siedzieć bardzo długo nad pojedynczym slajdem tylko po to, żeby jakiś kawałek kodu wymyślić, bo po prostu pytam się czata GPT, podaję na przykład tytuł slajdu, krótką notkę, o co mi chodzi i dostaję przykład, którym mogę się podzielić ze studentami i no oczywiście nie zawsze mu się to udaje, tak, czasami trzeba go poprawić, tknąć w konkretnym kierunku, żeby jakoś coś inaczej przegenerował. Natomiast z perspektywy studenta to jest moim zdaniem taki miecz obosieczny, bo z jednej strony to jest bardzo dobre poprawienie efektywności i dostępu do jakiejś zaawansowanej wiedzy, no bo im wyżej się jest na etapie edukacji, tym trudniej jest znaleźć informacje w internecie. Wiadomo, że jak chodzimy do podstawówki czy do liceum, to chyba odpowiedzi do wszystkich zadań da się znaleźć w internecie, ale jak już wchodzimy na etap studiów, to często odpowiedzi znajdziemy w jakichś starych książkach, które nawet nie zawsze są cyfrowo dostępne, trzeba chodzić czasami po bibliotekach. No i AI nam to trochę ułatwia, bo jest w stanie podpowiedzieć nam z jakimś konkretnym konceptem i nawet jeżeli jakaś wiedza nie jest tak po prostu dostępna, to AI może nam ją w jakiś sposób przekazać. Natomiast no, jeżeli studentowi nie zależy na tym, żeby się nauczyć i żeby się czegoś dowiedzieć, to może AI wykorzystać do tego, żeby po prostu prześlizgnąć się przez egzaminy i przez przedmioty, nie wynosząc żadnej wiedzy i niczego się nie dowiadując. Więc jeżeli ktoś chce... Rynek zweryfikuje. Dokładnie. Ja też pamiętam, jak moi koledzy tak robili. Dzisiaj jak student się uprze, to nic mu nie pomoże, tak? On się może jeszcze przemknąć, ale tak jak mówisz dokładnie... Życie go nauczy. Ja jedną rzecz chciałem się odnieść do tej warstwy polityczno-urzędniczej. Ostatnią rzeczą, która mogłaby przynieść jakikolwiek skutek, to są zakazy. Zakazy nie zatrzymają żadnego trendu, nie zatrzymają żadnego w tej chwili lawiny. Podatki mogą zatrzymać. Mogą zatrzymać. O opodatkowaniu nawet maszyn i robotów mówi się od lat. Natomiast wspomnijcie, młodzi ludzie, że jednym z efektów AI-a będzie 4-dniowy tydzień pracy. Ponieważ my się koncentrujemy na, nazwijmy to IT, zostawmy prawo, biznes, politykom i tym, co się tym zajmują. Bo wiadomo, że te normy społeczne i wszystkie, całe otoczenie trzeba będzie jakoś utrzymać. Ale zmierzam do czego? Żaden zakaz, żadne sztuczne hamowanie nigdy nie zatrzymało. Ja żyłem w czasach, gdzie to urzędnik wiedział, jak mam się ubierać, jak mam myśleć, co jest złe, co jest dobre, co jest prawdziwe. Bardziej mi chodziło o spowolnienie, tak? Czyli spowolnienie, bo zatrzymać się nie da. Ale można posłuchaj, spowolnić. ja pamiętam nie tak dawno, kiedy podobna dyskusja była na temat upowszechnienia internetu. Kiedy też się zastanawiano, żeby w pracowniach komputerowych odciąć dostęp do internetu, bo student będzie korzystał z internetu. A w tym momencie internet stał się tak naturalnym środowiskiem, w którym się obracamy, że
Nikogo nie dziwi, że korzystamy z internetu. Tak samo będzie z asystentem AI-owym. On stanie się naturalnym krwiobiegiem po prostu działania, czy od strony uczonego, czy od strony uczącego. Wszyscy panowie mówicie dobrze, musi się zmienić podejście z dwóch stron, ale koncentrujmy się na tym, jak wykorzystać plusy, bo nie ma takiej nowej rzeczy, która nie niosłaby również zagrożeń. Każda niesie zagrożenia i tylko trzeba z nimi sobie jakoś dawać radę. Tyle. Dziękuję bardzo. Jacek, Michał, chcielibyście jeszcze coś dodać? Ja bym może tylko dokończył swoją wypowiedź. To, co mi tam jeszcze zabrakło, to że na tych niższych etapach edukacji, przynajmniej jak ja pamiętam, chodziłem do szkoły, to było większe skupienie właśnie nie na poznawaniu konceptów i jak coś działa, jak się łączą ze sobą fakty, tylko po prostu było niestety zasada 3Z, zakuć, zdać, zapomnieć i szkoła polegała na po prostu zapamiętywaniu suchych faktów, bez jakiegoś cienia refleksji. I to mnie dziwiło, bo już wtedy przecież, no ja akurat jestem tutaj dość młodym w tym panelu, więc nie tak dawno kończyłem liceum i cóż, już wtedy był dostęp bardzo powszechny do Google, do Wikipedii. Smartfony bez problemu miały już nielimitowany roaming i mimo tego nadal szkoła polegała na zapamiętywaniu faktów. No i zastanawia mnie, patrząc na to właśnie, nie wiem, dekadę temu, jak wyglądała edukacja, gdzie mimo dostępu do wyszukiwarek nadal było nauczanie o suchych faktach. Zastanawia mnie, czy jak teraz się rozpowszechni dostęp do sztucznej inteligencji, do tych transformerów, to czy w ogóle edukacja jakkolwiek za tym podąży, czy nadal będzie jakaś stagnacja? No tutaj jest właśnie trudne pytanie tak naprawdę. Ja Jeśli myślę, że chodzi... będzie różnie. Po prostu tak jak zawsze jest różnie. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o jaką edukację, bo wyższa moim zdaniem oczywiście tak, oczywiście się dostosuje, czyli uniwersytety informatyczne, one się dostosują i po prostu edukacja wyższa, a powiedzmy właśnie liceum, podstawówka, no to moim zdaniem nie będzie tak łatwo, tak? Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja nam pomoże, no i będziemy się po prostu rozwijać. Nie wiem, chcielibyście jeszcze coś dodać, czy wyczerpaliśmy temat? Ja też nie Wyczerpaliśmy wiem. temat. Dobrze, to chciałem bardzo podziękować panu Andrzejowi, panu Jackowi i panu Michałowi za poświęcony czas, jak również państwu. Mam nadzieję, że rozmowa wydała wam się interesująca i podsyłajcie ją do innych osób. Niech każdy dowie się czegoś o sztucznej inteligencji. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy. Dzięki wielkie.